niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj Total Creek Polską klikniemy w ten piękny czas. A ja witam serdecznie, Zajczan z tej strony. Proszę Państwa, kłaniam się niziutko, witam cieplutko na dzisiejszym specjalnym odcinku Hearts of Iron 4 Kaiser Redux. Uwaga, z polską, modyfikacją dla Polski. Miracles on the Vistula. Totalny rework, nowe możliwości, nowe ścieżki, nowa, piękna, spaczona fabułka dla naszej Rzeczpospolitej w jednym z najlepszych modów do Hearts of Iron, czyli Kaiser Redux. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek. Dzieli ty jedną niedzielę, ostatnią powsze czas. Proszę Państwa, modyfikacja, ja nawet nie wiedziałem, że ta modyfikacja istnieje. To dzięki Wam, a dokładnie dzięki jednemu z widzów, który w komentarzach zaproponował, także nie bójcie się Zajączkowi w komentarzach, czy zwłaszcza na Discordzie, zarzucać propozycje odnośnie różnych modyfikacji modów giercuń, bo dużo kontenciku i fabułki jeszcze przed nami, także zapraszam bardzo serdecznie, no i podziękujcie widzowi, bo to głównie dzięki niemu mamy dzisiejsze bierutowanie, najsłynniejszy drwal Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że każdy lore Kaiser Reduxa ma już w małym paluszku opanowane, dlatego możemy przejść bezpośrednio do kontenciku przygotowanego z submodem dla naszej Polszy. Nasza Polsza, rozpoczynamy dzisiejszą fabułkę. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, dzisiaj przetestujemy jedną z wielu dostępnych ścieżek dla Polski w tym submodzie. Skoro widzu zaproponował modyfikację i zaproponował, żeby zagrać pod największego drwala Rzeczpospolitej naszej, to uderzymy w ścieżkę Bieruta. To jest jedna z tych syndykalistycznych, nie tak spaczona jak może być, z tego co sobie ogarniałem. To będzie czysty, piękny syndykalizm. A co dalej się potoczy? Jak fabułka nas tutaj będzie rzucać w lore Kaiser Reduxa, jak Teutoni, Moskale, inne Reichspakty będą działać, wszystko przed nami. Mam nadzieję, że czeka nas piękny odcinek, gdzie stworzymy piękną, czerwoną Rzeczpospolitą. Ale żeby stworzyć wielką Rzeczpospolitą w Hearts of Iron 4 musi nam się dobrze klikać w Hearts of Iron 4, a żeby nam się dobrze klikało w Hearts of Iron 4 potrzebujemy dobrego sprzętu. Proszę Państwa, dzisiaj mamy współpracę z polską marką Fury, z marką od sprzętu gamingowego, myszki, klawiatury, słuchawki, fotele, co tam tylko Wam dusza zapragnie w naprawdę pięknych, okazyjnych cenach. Jeszcze dwie szybkie informacje odnośnie współpracy z marką Fury. Przede wszystkim będziecie mieli w opisie, jak i w przypiętej wiadomości naszego linkacza, proszę bardzo, ZZ, marka Fury. Wchodzicie sobie tutaj i możecie przejrzeć dostępny sprzęt gamingowy od tej polskiej marki. Jak widać, cenę sprzętu naprawdę niziutka. A gwiazdki wszyscy zadowoleni. Zając obecnie też sobie testuje tego myszka. O, proszę bardzo, na kablu. Myszek testowany i do RTS-ów, FPS-ów pięknie wszystko siada. Tam są te programy, gdzie DPI i inne pierdoły można sobie poustawiać, jak ktoś chce. Także polecam bardzo serdecznie. Cena naprawdę robi wrażenie do jakości. To jest pierwsza dobra rzecz. A druga dobra wiadomość jest taka, że mamy masę sprzętu od tej polskiej marki Fury do rozdania. Zobacz, ile myszków, to wszystko dla widzów będzie na streamach, na Twitchu będziemy rozdawać, także warto być na bieżąco. Myszków, rozumiesz, tyle, że aż mi wypadają. A i podkładka na biureczko, rozumiesz, piękna, wielka Polska na widza się znajdzie. Także zapraszam bardzo serdecznie w linkacze klikać, jak ktoś zainteresowany sobie zakupować, a na streamy również zapraszam serdecznie. Króciutka reklama, za nami możemy przejść do właściwej części odcinka, czyli spaczony Total Creek i mocna polska fabułka w Hearts of Iron 4 Kaiser Redux z submodem Miracle of Vistula. Klasycznie zaczynamy chyba od tego, co się od lat robi w Hojczanie, czyli 3 sloty. A nie, mamy konstrukcję wybadaną, szok! Ej, no teraz to mnie zagięli, to badaj radyjko, proszę Państwa. Badaj radyjko, wchodzimy już na właściwe tory, widzę, że pierwszy cel... Co? A cóż to, rozumiesz, za pomysły są? Rok czasu, jeden cel narodowy? To chyba coś nie tak. Tu chyba kryzys, który się odpala, zweryfikuje. Wolny rynek zweryfikuje, jak to mawia przysłowie. No dobra. Także bierzemy już się za właściwe tory. Możemy Teutonom drogi budować. Nic bardziej mylnego. Rozbuduj Warszawa, a potem cywilki klikaj.
Z ciekawości chciałem jeszcze zobaczyć, jakich generałów dodaje modyfikacja. Przypominam, że Polska dodaje z częścią teutońskiego Reichspaktu, więc mamy niektórych teutońskich generałów, jak na przykład Manstein, a i Guderian gdzieś tutaj przez polską fabułkę się przewija, jeżeli Polska pozostanie wierna Berlinowi. I tutaj mamy fajnego perka w postaci Polnische Wehrmacht, rozumiesz? Polnische Wehrmacht. I tak sobie scrolluję, przeglądam, jakich tutaj mamy polskich generałów z różnych stron sceny politycznej, gdzieś tam fabułkowej. Tu widzę, że kolejny jest Polnische Wehrmacht. I tak sobie scrolluję. I kogoż my tutaj mamy? Niejaki Józef Tusk, przedstawiciel Polnische Wehrmacht. Według Wikipedii, jeżeli to jest ten Józef Tusk, to jest dziadek obecnego okupanta polskiego fotela premierowego. Do twarzy mu w tym mundurze Polnische Wehrmacht. Jeszcze ma jakieś ukryte sympatie. No ciekawe jakie. Dobra, proszę Państwa, już bez śmieszków możemy zacząć dzisiejszy odcinek. Poprawność polityczna przede wszystkim i family friendly contencik zawsze dowozi. Dobra, dawaj tego Tuska. Dawaj tego Tuska, niech robi manewry polskiej armii. Polnische Wehrmacht. Krótkie wprowadzenie do historii naszej Polski na Kaiserreduksach jest takie, że Polacy mieli odzyskać niepodległość w wojnie pomiędzy zaborcami, a skończyli jako kolejny papet Imperium Teutońskiego, mimo że aktywnie działali i ta niepodległość była im obiecana. Także jednym z naszych głównych celów tej kampanii będzie zrzucenie teutońskiego jarzma, no i odbudowa Rzeczpospolitej w jej naturalnych, przedrozbiorowych granicach. Także zaczynamy. Prawdziwa złota era, no nie wiem czy prawdziwa złota era, tam niby było jakieś wspomnienie, że tanie teutońskie inwestycje napędzają gospodarkę, ale to oczywiście wolny rynek zaraz zweryfikuje. I faktycznie mamy takie rozdrobnienie i podział polityczny, że tu każda scena polityczna, znaczy każda opcja polityczna może poprowadzić naszą Rzeczpospolitą według własnej wizji. Ej, serio, ta modyfikacja rozbudowuje znacząco fabułkę Polski na Kaiserreduksach, bo z tego co ja kojarzę, to aż tyle eventów wprowadzających nie ma. Historia kryzysu odnośnie Galicji, mianowicie ta autonomia, która miała być, znaczy niepodległość, która miała być przyznana przez zaborców po wojnie, oczywiście to były puste obietnice i część naszych legionistów, lekceważąc rozkazy teutońskie, austriackie, wkroczyło na zabór austriacki do Galicji, próbując oderwać ich od części monarchii. Oczywiście to się nie udało, ale wymusili zwiększenie autonomii. Także mamy tutaj częściowo autonomiczną część Imperium Austriackiego. Być może pewnego dnia przyłączymy dawne ziemie do naszej Rzeczpospolitej. W Polsce rządzi podporządkowana Teutonom Rada Królewska składająca się głównie z dawnych przedstawicieli szlachty i duchowieństwa. Przywódcą jest Karol II Olbracht, a premierem, o proszę bardzo, jaki fikuśny future, można sobie premiera przełączyć, mamy Zdzisława Lubomirskiego. No i proszę Państwa, wystarczył miesiąc i cały wolny rynek stworzony w ramach Middle Europy Reichspaktowej właśnie zaczął się walić. Czarny poniedziałek również uderza w naszą polską ekonomię, która jest bezpośrednio połączona z teutońską. Dostajemy gigantyczne debuffy, ale plus jest taki, że teutońskie wpływy na nas słabną, no bo ich wpływ ekonomiczny słabnie, ale sytuacja jest dramatyczna. No i tym samym mamy zakończony cel, który miał się robić rok. Całe szczęście, że go zakończyliśmy. Niekończący się wzrost został ukończony upadkiem ekonomii. Jaka grafika celu narodowego. I ten rozsierdzony teuton zniszczenia. Kraj się sypie, ekonomia szoruje pod nie, trzeba zacząć działać. Zaczniemy od czystek wśród wojskowych, potem zawiesimy częściowo prawo związków zawodowych, a na koniec poszukamy wsparcia u naszego króla. Zobaczymy, czy uda się uratować nasz tonący polski okręt. Toż to nie król, a teutoński namiestnik. Król, kto by się spodziewał, na szczęście albo nieszczęście dowiózł, to daje nam możliwości, aby rozpocząć pewne działania, które mają odmienić losy naszej biednej Rzeczpospolitej. Wzywamy do reform konstytucyjnych, wykorzystując słabość teutonów oraz totalne rozdrobienie polityczne. Mamy wiele możliwości, jak wyciągnąć naszą Polskę na należne miejsce na arenie międzynarodowej. O cholipka, ty, drugi marsz na Warszawę. Nasi tam politycy zbierali się, żeby różne opcje polityczne mogły dywagować nad zmianą ustroju naszej Rzeczypospolitej. W tym czasie ci legioniści wzięli sprawy w swoje ręce i zajęli
Warszawę, przeprowadzając pucz, proszę państwa. Także na razie jesteśmy pod władzą jakiego Walerego Sławka, uznanego legionisty, a w międzyczasie na Białorusi wybuchła rewolucja. Rewolucja bracia w syndykalizmie i totalizmie. Witajcie. Tylko że my na razie mamy Walerego Sławka. To nie była ścieżka, do której docelowo mieliśmy dotrzeć. Zobaczymy, czy legioniści ze Sławkiem utrzymają się w naszej Rzeczpospolitej. Przede wszystkim Walery Sławek pierwsze co zrobił, to wyrzucił nas z Reichspaktu, w sensie wystąpił i od razu Polnische Wehrmacht czmychnęło razem z dziadkiem Tuska, czmychnęli do siebie. Nie mogę. Legioniści przeprowadzili repolonizację najważniejszych ośrodków władzy w Polsce, w tym przejęli kluczową twierdzę w Modlinie, gdzie udało się zgarnąć część pozostawionego przez okupantów sprzętu. W międzyczasie wybuchła wojna. Ty, Białorusi będą walczyć o swoją wolność i my będziemy za naszą i waszą, bracia za Buga. I teraz dzieją się ważne rzeczy u nas w kraju i za granicą, bo wychodząc z Reichspaktu wpadliśmy teoretycznie w objęcia oczywiście naszej kochanej syndykalistycznej międzynarodówki, gdzie oni tam akurat na początku tam 36 organizują kongres i nasi delegaci zostali zaproszeni, także zostaliśmy ciepło przywitani, ale my jeszcze nie wiemy jaka będzie nasza Polska, jaka będzie nasza Rzeczpospolita. Tu mamy jedne z możliwości, które możemy poprowadzić. Legioniści przejmą władzę, jest ścieżka tam pod legionistów, oni potem nam różne, mają te swoje opcje, lewe, prawe, rozumiesz, środkowe. PPS-y to jest nudna socjaldemokracja, ale na razie prowadzimy demokrację, bo demokracja jest chaosem, a chaos jest drabiną, na której szczyt wespnie się nasz syndykalizm. Rozumiesz? Dziwne manewry na polsko-teutońskiej granicy, no któż by się spodziewał? Jesteśmy gotowi bronić naszej niepodległości. Drzewko wojskowe się odblokowało, także od razu wznawiamy niezależną polską doktrynę wojenną. Na szybko zorganizowanych pierwszych wolnych wyborach wygrała Endecja, ale legioniści są niezadowoleni z takiego obrotu sprawy, że przedstawiciele Endecji wygrali w tych nie do końca jeszcze wolnych wyborach. O nie, Białoruś skapitulowała, cholipka, szkoda, że nie utrzymali się dłużej. Natomiast nasza Polska może wytrwać niewiele dłużej od naszych białoruskich sąsiadów, bo nie dość, że mamy raporty o teutonach zbierających się na granicy, to jeszcze mamy możliwość wewnętrznej polskiej wojny domowej, bo legioniści, którzy obalili tych namiestników teutońskich, nie zgadzają się z demokratycznymi wyborami, że wygrała Endecja. O, polska wojna o niepodległość, Teutoni haniebnie zaatakowali, chcąc obronić swoje te fałszywe strefy wpływów. Polska jeszcze nie jest stracona, dostajemy potężne bonusy, aby wytrwać. Nasze dywizje zawczasu nie wycofały się, aby nie bronić bezpośrednio granicy, tylko cofnęliśmy się powiedzmy na linię rzeki Warty, Wisły i Bugu. No i mamy klasyczne polskie pospolite ruszenie, 32 dywizje milicji, ochotników, czysta, piękna milicja zebrała się, aby walczyć o piękną, niezależną Rzeczpospolitą. Także towarzysze, bracia za naszą i waszą niepodległość. Głównodowodzącym podczas polskiej wojny o niepodległość zostanie Józef Dowbor Muśnicki. Mam nadzieję, że jak zostaniemy pięknym syndykalistyczną Polską, to Józef Dowbor przyjmie czerwone mundury i nie wyjedzie na emigrację. Natomiast reszta generałów, którzy będą dowodzić, to będzie szanowny Franciszek Kleberg oraz nie kto inny jak Tadeusz Kutrzeba. Na rubieżach naszej ograniczonej Rzeczpospolitej, która nawet nie jest Polską, bo jest nawet zamknięta w granicach jakiejś śmiesznej, rozumiesz, rozbiorowej kongresówki, trwają zacięte walki z okupantem, natomiast w samym kraju wrze, bo Walery Sławek nie oddał władzy po tych wyborach, nie przekazał władzy przedstawicielom Endecji, a teraz doszło do zamachu, w którym niestety zmarł Walery Sławek. Rządu obecnie nie ma żadnego, tymczasową władzę przejął Marian Żegota, natomiast mamy możliwość na wyjście z tej kryzysowej sytuacji, gdzie Teutoni walą dniem idącą w nasze granice. Mianowicie tworzy się Zjednoczony Front wszystkich ruchów syndykalistycznych. No się możemy stworzyć i stworzymy ten Zjednoczony Front, który ma możliwość przejęcia władzy w Polsce. Tymczasem na przedmieściach Łodzi trwają zacięte walki. Franciszek Kleberg powstrzymuje szturm dywizji Mansteina. Nawet nasze samoloty, o dziwo, dają radę dominować nad polskim niebem. O, proszę bardzo.
i wspierają nasze brojące się dywizje. Szanowni widzowie, mamy to. Zjednoczony Front Syndykalistyczny zdołał zgromadzić tyle poparcia i wpływów, że przejął władzę w naszej chwiejącej się Rzeczpospolitej. Syndykalizm wyzwoli nasz naród. Pyk, mamy to. Syndykalizm z polskim, rozumiesz? I mamy Jana Hempela, obecnie tymczasowo przywódcę. Ale koalicja frontu syndykalistycznego utrzymuje władzę w Polsce. I teraz mamy chyba docelowe drzewko, do którego dążymy. Tak, mamy docelowe polskie drzewko, tu jeszcze w prawo w Piaseckiego, naszego naczelnego drwala się udamy. Ale teraz ustabilizowaliśmy władzę w kraju. Obyło się bez wojny domowej. Myślałem, że jeszcze tutaj nam Civil War wystrzeli, to w ogóle byłoby śmiesznie. Teraz musimy jakoś rozwiązać sprawę z tym przeklętym fanatykiem Kajzerek. Bo on tak łatwo zdobyczy ze swoich imperialistycznych łapsk nie wypuści. Musimy przetrwać 2 miesiące teutońskiej inwazji. Sytuacja w międzyczasie na froncie troszeczkę się pogarsza, zwłaszcza, że zostaliśmy zaatakowani od wschodu. Może nie jest jeszcze dramatycznie, utrzymujemy nasze pozycje te wyjściowe, docelowe, ale teraz już dosłownie walczymy z wszystkimi naszymi sąsiadami, z wyłączeniem oczywiście Galicji. Ale tak, to wszystkie nasze granice są obecnie pod ciągłym ostrzałem. Cholipka, straciliśmy dominację w powietrzu. Nasze samoloty skupiają się głównie te łosie, karasie latające, żeby rozpraszać wrogą przewagę powietrzną, bo jest ich po prostu za dużo. Nie mamy szans utrzymać tego dominacji, więc skupiamy się tylko na rozpraszaniu. Musimy wytrwać 2 miesiące. W teorii możemy z linii Bugu skrócić linię frontu i cofnąć się pod Radą Warszawę na linię Wisły, ale póki co, jak dajemy radę jeszcze to utrzymać na trytytkę, to trzymajmy, ale za niedługo prawdopodobnie będziemy musieli się cofnąć. Będziemy przeprowadzać obronę w głąb, żeby faktycznie te 2 miesiące jakoś wytrzymać, bo na razie nasza milicja nie daje do końca rady. Po tym, kiedy Teutoni wycofali z terenów naszej Polski ten polnicze Wehrmacht, naszą armia składa się głównie z tych legionistów oraz z milicji miejskiej. No i legioniści nie są pewni, trzeba przeprowadzić czystki. Wiem, że mamy okres wojenny, ale nie możemy sobie pozwolić na element wywrotowy w naszej polskiej armii. Mam nadzieję, że żaden z kluczowych generałów nie trafi na listę do szanownego Jana Hempela tam podpisanego. Ha, przeżyli, dobra, ha. Najgorsza sytuacja jest pod Siedlcami i właśnie sforsowali linię Bugu pod Siedlcami. No i tu się zaczynają problemy, bo teraz przed sobą mają równiny. Nie wiem, czy nie musimy po prostu teraz całej armii wycofać. Ile zostało? 50 dni, cholipka. 50 dni, a oni już sforsowali naszą pierwszą linię obrony. No cóż, zarządzamy generalny odwrót, cofamy się na linię Wisły. Mam nadzieję, że wtedy nie skapitulujemy. Straty na razie są 10 000 do 40 000, jako strona brojąca się. Chociaż w teorii, zanim się jeszcze wycofamy, możemy spróbować kontratakować, bo tu mamy w Warszawie zgromadzone trochę dywizji odwodowych. Co prawda to jest milicja, ale możemy spróbować rzucić się z kontratakiem, bo tutaj są słabe, rozumiesz, dywizje oponenta. Szkoda, że tutaj pod hełmem też tak mocno cisną. Możemy spróbować ich wypchnąć i ustabilizować, zanim nie wrzucą dywizję z parciem. Tu jedna teutońska idzie, weź to spróbuj wypchnąć. Ty musisz kontratakować mimo wszystko. Przerzuć tego konia tutaj jako wsparcie. No i milicja z Warszawy biegnie, żeby ratować wyłom w froncie pod Sielcami. Poszło kontruderzenie pod Warszawą. Spróbujcie się przebić. Żeby zaatakować. Tu może być problem teraz z tym kontrpuszem. Dobra, jest jedna dywizja. Ty musisz ich trzymać za wszelką cenę, żeby ta teutońska nie weszła. To może ustabilizujemy sytuację pod Sielcami. No niestety weszła ta jedna teutońska dywizja. Kolejna idzie. Oj. Chyba nasz kontratak się zakończy niepowodzeniem, ale wrzuć jeszcze 2 dywizje. Przejdź tędy i od tej strony zaatakuj. Wyrzucimy stąd Teutonów. Wielka bitwa od Sielce, a jak nie, to się cofamy na linię Wisły. Nie, dobra, bo już sforsowali obok. No niestety, ten jeden wyłom. Był moment, że mogliśmy to zatentegować, ale wrzucili wsparcie. Cofamy się. I tak czas gra na naszą korzyść. Każdy dzień wal gdzieś na pograniczu. No, już 1,5 miesiąca musimy tylko wytrzymać. Dobra, a teraz musimy jakoś sprawnie się wycofać z terenów za Wisłą. Proszę Państwa, udało się przeprowadzić ładny, zorganizowany odwrót na linię Wisły. Żadnej dywizji nie straciliśmy. Część dywizji się wycofywała, część się osłaniała odwrót. Wszystko póki co przebiega zgodnie z planem. Tutaj pod Łodzią jeszcze kąsają bandyty. Podrzucił nowe dywizje.
Jeden pożar ugaszony, a właśnie wycofaliśmy się z tego pożaru, a teraz mamy kolejny zmasowany szturm w okolicach na północ od Łodzi. Jak tu się przebiją, już będzie dużo większy problem, wtedy będziemy musieli się na samym mieście bronić, już rzeki nas tak nie będą osłaniać. Ile zostało? 37 dni. O cholipka, wypchnąć ich za rzekę za wszelką cenę. Wielkie kontruderzenie spod łodzi. Naprzód towarzyszy uderzać. Wy od razu flankę wzmacniajcie, dodawaj dywizję piechoty zwykłej. Czołg wrzucili, ten czołg was nie uratuje. Wybombić go. Kleber kontra Einstein. Rozumiesz, to jeszcze 3 dywizje w rezerwie mają. No dobra, jak nawet na łodzi też możemy się bronić, bo tu są forty. Co prawda już wyniszczone barykady jakieś porobiliśmy. Wtedy z tej prowincji też będziemy musieli się cofnąć. O, wypnęliśmy ich, dobrze. Daliśmy radę! O, wielkie polskie kontruderzenie! O to chodziło! Dobra, wy tu zostańcie, skupcie się na obronie. Musimy teraz to przegrupować, wzmocnić, wrzucaj tu dywizję, pyk. Proszę państwa, prawdopodobnie mamy to. Tydzień został i prawdopodobnie przetrwamy teutońską inwazję. Po przegranej bitwie pod Sielcami, po zorganizowanym odwrocie na linię Wisły i wielkim zwycięstwie na przedpolach Łodzi, Mamy wielkie zwycięstwo naszych czasów. Rzeczpospolita odrodzi się w ramionach syndykalizmu. Chwalebny dzień dla całej Rzeczpospolitej. Zwycięstwo nad Teutonami. O, widzę, że tego wietnamska partyzantka do nas dołączyła. 37 tysięcy strat do 150 tysięcy. Robi wrażenie. To ciekawe, moglibyśmy zrezygnować z rozmów pokojowych i eskalować dalej konflikt, ale na razie pora cieszyć się zwycięskim White Peace'em. To jest klasyczny, zwycięski polski remis, rozumiesz? Jak w piłce kopanej. Mamy to! I patrzcie jak czmychają, patrzcie jak uciekają z granic naszej kongresówki. Doskonale. Szkoda, że straciliśmy tylko te bonusy do walki z oponentem, ale mamy zwycięstwo i możemy zacząć reformować nasz kraj. Na razie robimy reformy polityczne. Znosimy własność prywatną, tworzymy, rozumiesz, syndykaty społeczne. Ale pojawiła się możliwość, bo mamy zmobilizowaną dużą armię, nie tylko naszych legionistów, którzy poobecnie są konwertowalni na wartości syndykalistyczne, ale mamy dużą armię milicji, ochotników i możemy, tak jak w poprzednim kryzysie tym galicyjskim, przeprowadzić tak zwaną szybką 3-dniową operację krakowską. O, i przejęliśmy ich na papeta. Doskonale. Galicja powróci do ojczyzny. Tymczasowy rząd wojskowy. Wy nie macie drzewka. Kurde, fajnie jakby kiedyś Galicja, Głolicja i Głodomeria dostały drzewko na Kaisereduksie. Ej, no nasze reformy syndykalistyczne zaczynają przynosić efekty. Nie dość, że rozumiesz, w objęciach syndykalizmu pokonaliśmy Teutona w końcu, po latach, rozumiesz, zaboru i cierpień, to teraz znosimy system niesprawiedliwy, system partyjny. W sensie będą tylko 2 dozwolone partie, więc znosimy system partyjny doskonale. No i wchodzą piękne reformy gospodarczo-polityczne, no ale lecimy do rozwiązania kwestii przywództwa w naszej partii. Drogie żbiczki, dzieje się. Wojna obronna wygrana, reformy gospodarcze, polityczne wchodzą, piękne bonusiki. Zakładam, że to nie jest zbalansowane do końca, ale no mamy ciężką sytuację, także potrzebujemy solidnych bonusów i zmobilizowania całego narodu. No i wchodzą reformy polityczne. No i teraz tak, o ile Jan Hempel był ojcem założycielem tego Zjednoczonego Frontu Syndykalistycznego, który przejął władzę, ustabilizował burdul w kraju, rozumiesz, po tych legionistach, abdykacjach i tak dalej, wygrał nam wojnę obronną. O tyle Jan Hempel jest bardziej tetrykiem, teoretykiem niż pragmatycznym przywódcą. Także zastąpi go na stanowisku pierwszego sekretarza, komisarza, totalem krygowca niejaki Bierutowicz. No i mamy Bolesław Bierut. Jest i on, cały na biało. Trwal Rzeczpospolitej. Federacja Polskich Syndykalistów myśli doktryny Hempelianowiczuwa, hempelskiej doktryny, rozumiesz? I Bolesław Bierut to jest syndykalistyczny przywódca, ale z ramienia totalistów, rozumiesz? To jest dopiero front zjednoczony. Dobra, proszę państwa, bo tutaj trzeba wchodzić, działać w polityce zagranicznej. Na razie reformy nasze polityczne zostawimy. Drzewko jest duże. Te oczywiście tutaj się wykluczają, bo to są inne opcje. Tu jest, mamy, rozumiesz, Super State, do tego jeszcze przejdziemy. A tu mamy nasze drzewko do polskich ambicji, który mamy połowę 37. To jeszcze chyba za wcześnie. Zobaczymy, czy będziemy wchodzić do międzynarodówki, czy będziemy tworzyć własną polską frakcję. Człowiek siedzi szczęśliwie.
buduje syndykalizm w jednym kraju, reformuje sobie pięknie gospodareczkę. Teraz robimy fajny tutaj taki zakładek, żeby ograniczyć migrację z terenów podmiejskich do samych miast, żeby zwiększyć, tu fajnie mamy ścieżkę do zwiększenia wydobycia surowców w naszym kraju. Reformujemy armię, uwaga, będzie Polska Pancerna. Stanisław Maczek już jest wyznaczony na szefa sztabu armijnego i powoli wprowadza reformę armii pod czołgi. Tymczasem donoszą nasi szpiedzy, że nasz wschodni sąsiad zaczyna spiskować przeciwko nam. Być może wybuchnie kolejna wojna, tym razem w obronie naszego polskiego Lwowa i naszej polskiej Galicji. Co ciekawe, Ukraina wyszła z Reichspaktu, ale jest dalej gwarantowana przez Teutonów, więc mają szczęście. Ale spiskują przeciwko nam. Jeżeli wypowiedzą wojnę, będziemy... O ty bandyto. Ultimatum. Co oni chcą? Oni chcą hełm, no. Hełm. Czekaj, bo jest hełm, no. Mniejsza. Nigdy w życiu odrzucić te fałszywe roszczenia. Zobaczymy, czy blefowali, czy faktycznie wypowiedzą wojnę. My jesteśmy zwarci i gotowi. Nasza armia milicji, wszyscy ochotnicy, którzy dołączyli w ramach tego pospolitego milicyjnego ruszenia, w formacjach milicyjnych na czas wojny, zostali przymusowo wcieleni już na stałe do armii jako dywizje regularne. Dobra, mogę wam powiedzieć, że w tym roku wojny nie będzie. Blefowali albo wystraszyli się naszej polskiej syndykalistycznej armii na granicy. My w międzyczasie skończyliśmy pierwszą tu reformę gospodarczą. Robimy w końcu ścieżkę do odbudowy naszej ekonomii, która została zdewastowana przez teutońskie wpływy, a potem te kryzysy. Narodowy Program Rozwoju i Przezbrojenia. Dostajemy dostęp do decyzji odnośnie naszej armii i ekonomii. Pokaż. Ło, ile tego się odwaliło. Znaczy odkliknęło. Możemy zintegrować paramilitarne bojóweczki, rozumiesz? 10 tysięcy manpowera, 10 tysięcy karabinów, ok. Możemy research speed plus 10%. O, to byśmy od razu kliknęli, od razu to klikam. Tu są różne bonusiki. Wow, tu jest bardzo dużo różnych bonusów. Ja myślałem, że tu będziemy respić sobie tam po jednej militarce, a my dostajemy przeróżne bonusy, jakbyśmy mieli nadmiar political powera. Ty, no co oni? Raz już na ich blef się nie daliśmy nabrać, teraz znowu żądają wschodniej Galicji. No pozajęczy mnie z tymi naszymi wschodnimi sąsiadami, żeby nie wymieniać zmieniać nazwiska. Proszę Państwa. Także przerywamy szkolenie dywizji, a lecimy teraz, jeżeli chodzi o nasze drzewka, to sobie ładnie kończymy drzewko polityczne i zaraz rozpoczniemy drzewko możliwości, że tak powiem, polityki międzynarodowej. To jest fajny cel lewicowy, syndykalistyczny panslawizm. Zobaczymy, co dodaje, z ciekawości klikłem. Natomiast co oni chcą? Nie prowokujmy, przekażmy, scedujmy na ich rzecz część na prowincji naszej Galicji. Oczywiście, że nie. Także odrzucamy to. O proszę bardzo, jeszcze znacjonalizowali nasze posiadłości, ruchomości, nieruchomości na swoim terytorium. Jak oni śmieli, a więc wojna. Nawet nie wiecie, jak bardzo ratuje was ta rąsia gwarancja od Teutona, no. Spiskowcy jedni. Dobra, odrzućmy, jeżeli to oni nas zaatakują, to Teutoni nie będą ich bronić. Także odrzućmy ich żądania. No, dajecie. Tym razem co, znowu uciekniecie z podkulonym ogonem? Chyba znowu się przestraszyli. Uwielbiam te ich pokazówki na granicy, roszczenia, dużo krzyczenia, a jak przychodzi co do czego, to uciekają z podkulonym ogonem. No, pięknie to wygląda. Wiele polskich syndykalistów ma sentyment do sprawy słowiańskiej solidarności i zamiast zrobić Międzymorze, widzę, będzie możliwość stworzenia słowiańskiej federacji. No cóż, na razie to musimy otworzyć naszą Rzeczpospolitą, bo jesteśmy nadal ściśnięci w kongresówce. Także udajmy się do naszego małego drzewka dyplomatycznego i pomyślmy o polskich możliwościach. Wiecie co? Pójdziemy chyba naszą własną syndykalistyczną polską ścieżką, bo dołączenie do międzynarodówki byłoby zbyt łatwe. No nie po to my tyle cierpieli przez tyle lat zaborów, a teraz walczyli z Teutotami w naszej wojnie o niepodległość, żebyśmy robili jakąś malutką Polskę. Mamy duże ambicje. Tutaj będziemy mieli dostęp do zintegrowania i roszczeń wobec większej połaci historycznych naszych terenów kosztem political powera i stabilki. No ale to jest niewielka cena za dziejową sprawiedliwość. I teraz tak, możemy rozpocząć aneksję Galicji. Jeszcze może byśmy tego nie chcieli, ale my chcemy... O, możemy sojusz z Maciakami, oczywiście, że nie. Międzynarodówkę na razie nie. No ja bym pomyślał o możliwości naszego własnego pakt warszawski tworzymy. No i niech będzie.
Na razie coś takiego zmontujemy. To będzie na razie nasz podstawowy polski czołg 14 TP. Z tego co mamy, to żeśmy go pospawali. W miarę rozwoju technologii to oczywiście będziemy go upgrade'ować, ale na razie produkujemy to co mamy. Rozpocznij masową produkcję pierwszej wersji 14 TP. Jeszcze niedawno wysuwali roszczenia do naszej Galicji, naszego Lwowa, a teraz sami upadają. Proszę Państwa, wybuchła wielka wojna na wschodzie. Maciaki ruszyli na Teutonów. My będziemy mogli oczywiście tę sytuację wykorzystać po swojemu. Mianowicie cały czas trwa reforma naszej armii, ale tutaj mamy coś takiego, że możemy wysunąć dyplomatyczne roszczenia odnośnie Wilna. Zobaczymy, czy uda nam się odzyskać Wilno. Zgromadźmy na razie armię na granicy z Reichspaktem. Przygotujmy się do wysunięcia drobnych roszczeń odnośnie Wilna. Tu mamy oczywiście klejmy, tu mamy klejmy i kory będziemy mieli. Oj, mamy roszczenia do całej Litwy. I do całej Białorusi. I do całej... No dobra, może nie całej Ukrainy. Oho, poszło alzackie ultimatum, no to zaraz Kaiserowi tam wysrypi, wykipi wielka wojna naszych czasów. Dobra, przeprowadźmy jeszcze, zanim to wszystko dupnie, przeprowadźmy aneksję Galicji. Kraków razem z Lwowem i pozostałą terenami naszego papeta zostają anektowane bezpośrednio do syndykalistycznej Rzeczpospolitej. No na razie syndykalistycznej Polszy. Proszę bardzo, mamy. Zrobione. Musimy zintegrować wschodnie kory, to potrwa 120 dni. Doskonałe nowinki. No i mamy więcej przestrzeni życiowej na rozbudowę. A więc wojna, bratenki. Wybuch drugi Weltkrieg, doskonałe nowinki. Kaiser jest znów na wojnie, także możemy wysunąć nasze roszczenia. Na razie dyplomatyczne. My dużo nie chcemy. Poprośmy ładnie o oddanie nam Wilna. A w międzyczasie Bierut prowadził plan 5-letni. Dobra. Dawaj kolejne reformy w duchu syndykalistycznym. Co? O ty bandyto, ty, łoni, ale oddawaj! Ja to korował właśnie! No nie! 2 razy chcieli, 2 razy odrzuciliśmy ultimatum, 2 razy uciekli, a teraz bez niczego po prostu tam weszli? O ty bandyto jeden, poczekaj, bo ja na razie robimy roszczenia odnośnie Wilna, tego nie da się już zatrzymać, nie da się zatrzymać, 8 dni. A my musimy odpowiedzieć Ukrainie kiedy? 13 dni, dobra, poczekajmy, bo tu im wypowiadamy wojnę. W ogóle nasz kraj to jest federacyjny... The Federative Republic of Polish Cooperatives. Dobra, bo jak im tu wypowiemy wojnę, to nas rzuci i tak do walki z Teutonem. To niedobre nowinki. Wilno jest nasze, ty! Teuton schórzył! Kaiser pozostawił Litwinów, a Litwa z ramionami, rozumiesz, rozportartymi mówi: witajcie syndykalistyczni bracia, odtwarzamy Rzeczpospolitą. Doskonałe nowinki. Co prawda wojna z Teutonem jest nieunikniona i teraz ta granica jest totalnie nie do obrony. Co my żeśmy uczynili? Dobra, to teraz możemy... możemy na Kijów bratenki chyba zrobić. Możemy chyba zrobić bratenki na Kijów. Tylko nie wiem jak my mamy tą armią zrobić, bo my na razie nasze... Ile mamy tych czołgów magicznych? 43. Ej, no to już jakąś dywizję można by zacząć powoli formować z tych medów. Wiecie co jest śmieszne? Zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Robimy armię pancerną, ale nasze czołgi będą biegać, znaczy jeździć za piechotą. Ktoś tu zapomniał o ciężarówkach. Mamy 39 wrzesień, 1 września, o zgrozo. Ty, możemy 1 września 39 wypowiedzieć wojnę Teutonom. Przypadek nie sądzę. Ursusika polskiego żeśmy nie wybadali. No źle to wygląda. Dobra, to na razie rezygnujemy z dywizji pancernych. Co się dzieje? Strasznie poddymiła się sytuacja dyplomatyczna, a my strasznie chciwie do tego podchodzimy. Jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do tej wojny. Myślałem, że my dopiero gdzieś za rok wejdziemy do tego konfliktu. No ale te kradzież roszczenia, rozumiesz, do Galicji to mi normalnie coś aż tam się zagotowało. Także nie możemy tego puścić płazem. Zwłaszcza, że 2 razy żeśmy ich ultimatum odrzucili. Także jest jeszcze szansa, że Teutoni na tą gwarancję nie odpowiedzą. Bo to nam na razie dało wojnę z Ukrainą. Zobaczymy, czy Teutoni odpowiedzą. No niby oni tutaj też walczą na 2 innych frontach, my będziemy 3 frontem, bo widzę, że nawet na Skandynawii walczą. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie przekroczmy, znaczy wróćmy na nasze terytoria.
A i niestety Teuton odpowiedział. Niestety Kaiser się rozsierdził, ale trzeba mu przyznać, że Wilno z Afryką nam oddał. Także mamy wielką wojnę naszych czasów. Tu i teraz. Reichspakt kontra międzynarodówka, trzecia międzynarodówka kontra nasza... co my mamy? Pakt warszawski kontra tam jakieś te moskiewskie akordy. Reichspakt oczywiście będzie zaraz wspierany przez Entente i Austro-Węgry, tylko że oni będą walczyć z samymi syndykalistami, a nie z nami czy maciakami. Także tu wojna na wschodzie wygląda zupełnie inaczej. Pytanie, czy my chcemy... Planuję jakieś marokańskie specjalsy. Czy my chcemy... No lepiej byłoby dopuszować tutaj, ale czy my jesteśmy w stanie to zrobić z naszą armią? Na pewno możemy jak najszybciej wejść na terytorium Białorusi. To jest pierwsze primo. Zająć jak najwięcej, może uda się ich skapitulować. Komuna francuska chce korzystać z naszych lotnisk. Jak najbardziej zapraszamy bracia, towarzysze, rozumiesz, w syndykalizmie i totalnym krigu. Tutaj mamy wojna z Teutonem. O, proszę bardzo, dostajemy kolejne bonusiki. Na 90 dni bonusy. No fajnie byłoby te bonusy wykorzystać, jakbyśmy mieli gotowe armie pancerne. No ale jest jak jest. To wiecie co? To jak mamy możliwości, spróbujmy przeprowadzić ograniczone operacje ofensywne. A na przykład przytulić takie surowce ze Śląska byłoby miło. Tu wykorzystajmy pustą krateczkę do szturmu. Najlepiej byłoby te nasze Prusy wschodnie wyzwolić. Na wschodzie obecnie nasze dywizje penetrują praktycznie niebronione terytoria Ukrainy oraz Białorusi. Doskonale. Witani oczywiście przez miejscową ludność czerwonymi sztandarami syndykalistów. To doskonałe nowinki. Na zachodzie natomiast nie ma szans myśleć o ofensywie. Musimy się nawet troszeczkę cofnąć z tych naszych pojedynczych prowincji, które udało nam się zająć. Tu moglibyśmy tylko tych... O, proszę bardzo, Białoruś skapitulowała. To doskonałe nowinki. Bo teraz Ukraina jest odcięta i o zgrozo, ale no razem z maciakami możemy wyrównać tą granicę, że tak powiem. No powiem wam tak, ta wojna wybuchła o rok za wcześnie, jesteśmy kompletnie do niej nieprzygotowani, ale zostaliśmy sprowokowani. No nie chciałem, ale zostałem sprowokowany. Na szczęście razem z maciakami ta operacja jako tako trwa. Po kapitulacji Białorusi mamy szansę, że uda nam się skapitulować Ukrainę, a to by nam zabezpieczyło całą flankę i moglibyśmy się skupić tylko na wojnie z Teutonem. Najlepsze jest to, że tutaj ta trzydniowa operacja faktycznie podchodzi pod Kijowy, a my z drugiej strony, rozumiesz, że wyzwalamy nasze terytoria. Bebici, ty właśnie, Bebici jest, co ty gadasz? Bebici, ej, może trzeba było dołączyć do międzynarodówki, byśmy mieli, rozumiesz, Bebiciego w sojuszu z Bierutem. To jest Jan Żyromski, też jakiś Polak. Wielkopolak. Rozumiesz, Bebici, Bieruty, Polaki francuskie, no i nie kto inny jak Oswald Mosley, no. Pa jaka ekipa syndykalistycznego w pierdzielu tu się zebrała. Na razie lastendem tentekujemy naszą granicę. Tu widzę, że Suwałki można ponownie zintegrować. Doskonałe nowinki, kory są. No troszeczkę ta zachodnia, północna granica cierpi, ale głównie dlatego, że prowadzimy operację, żeby jak najszybciej tutaj te słabsze ogniwo skapitulować. Tu fajne kociołki powstały na tych bagnach Białorusi. Doskonale, tu jest kolejny kociołek. Możemy spróbować zacząć to Oj, 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 oj. 67. Dywizja Piechoty. A co wyście najlepszego zrobili, moi drodzy towarzysze? Nie, oni wyparują w sekundę. Oj, oj, oj. Jedna dywizja w plecy pod dowództwem Tadeusza Kutrzeby. Bebici, Carabino, Canone, Fiato, SPA nam wysyła. Doskonale. Fajnie tutaj taka wojna manewrowa, rozumiesz, lewo, prawo, nikt nie jest przygotowany do tego konfliktu, każdy biega dosłownie czym się da, to jakieś szabelki, kozacy, nasi ułani, rozumiesz, hura, husaria uderzać. Kijów jest atakowany, możemy to wykorzystać, na razie rozlewać się na prowincję dookoła. Zachodnia granica troszeczkę pęka, ale tak jak mówiłem, tam gramy na czas. Tu mamy jeden kocioł likwidowany, tu mamy drugi kocioł likwidowany. Tutaj nasza dywizja, rozumiesz, przebija się, żeby jak najszybciej odciąć ewentualne wsparcie, które mogłoby wpłynąć do Odessy. Żeby byli już totalnie odcięci. Maciaki szturmują Kijowy i tu na bagnach Białorusi mamy jeden kocioł, drugi kocioł i tu kolejny kocioł, także jak widzicie, wschodnia granica to wojna manewrowa. Na szybko sformowane 8 dywizji. 8 dywizji na razie do obrony zachodniego frontu. Na szybko przypisane. Ratujcie zachodnie te prowincje, żeby Teuton za bardzo się nie rozlał. A maciaki w tym czasie widzę, że mają przyczółek już na drugiej stronie Dniepru pod Kijowem. W
Odessie przejęliśmy jakiś tajny ośrodek badań tajnych. Łukasz Kwiatkowski. Możemy coś badać? No tak średnio. Zacznij badać jakieś te flame tanki. Tajny ośrodek badań pancernych. Dołożymy swoje 3 grosze w bitwie o Kijów. Kutrzeba przejął naczelne dowództwo, bo maciaki tak jak zwykle inkompetentne, także jakieś tam strylakowe syberyjskie dywizje. Hyrotin, Syrytenko, czy jak go tam nazwali. Jak padnie, ale na Lastendzie się bronią. Jak padnie Kijowy, to może mamy kapitulacjonen. Czyli cała ta ukraińska armia, ta flanka będzie wolna. Oj, bo to zaraz my będziemy mieli festung w Odessie. Lastendem przykurzyli, no. Od nic po nie. Dobra, my możemy kliknąć kolejnego Lastenda na zachodzie. Brońcie się na razie tak jak staliście. Port w Odessie zdobyty. Odcięliśmy posiłki z Togolandu, które płynęły na Ukrainę i Mozdry od razu chce wykorzystać nasze zdobyte bazy na Morzu na Morzu Czarnym. Także zapraszamy. Dawaj tą brytyjską flotę. Czy zeszły już Lastendy? Zeszły Lastendy, także ponówmy atak. Od razu lepiej to wygląda. A wy spróbujcie się przebić przez te podlaskie, przez Tyraspol do Odessy, naszej odciętej. Dobra, pięknie kociołki. Mamy kapitulację! O, oni byli poza Reichspachtem i to jest koniec! Rozumiesz, mamy to upadek Kijowa. Nie wiem, czy ta dywizja Kutrzeby zdążyła tam wparować. Musimy jak najwięcej terenu złapać, żeby maciaki nam tego nie wyszarpały. Także licytacja. Ile mamy tego? Oj, my mamy 3 razy mniej od maciaków Warscora. To niedobre nowinki, to bardzo niedobre nowinki. Proszę Państwa, udało nam się spisować, nawet ładnie. Weź, co to jest za kropka? Czemu tu jest Królestwo Gruzji? Spisowaliśmy powiedzmy wzdłuż Dniepru, tylko tutaj mają przyczółek, co mi się nie podoba, no i niestety sam Kijów pozostał po stronie maciakowej, ale resztę terenu ładnie żeśmy wyszarpali i granicę Rzeczpospolitej na wschód przeciągnęli. No i jak najszybciej korujmy wszystkie te terytoria, żeby korzystać tam z manpowera, surowców oraz potencjału przemysłowego. Dobra, zabezpieczyliśmy ile się dało Ukrainy przed maciakami, to samo musimy teraz zrobić z Litwą, zwłaszcza Wilno trzeba przejąć, zanim maciaki będą mogły tam wparować. Jakbyśmy ich w ogóle odcięli na terenie Prus, no to wtedy całe te Teutony w nas uderza. Ty, bo Warszawa padnie, co jest? Ej, kiedy oni się przełamali? Ładna hak, przecież tu jeszcze przed chwilą na Lastendzie staliśmy. Oj, Kaiser się rozsierdził. Kaiser się rozsierdził. Gdzie są te wszystkie dywizje ze wschodu? Gdzie są wszystkie dywizje ze wschodu? Weźcie to dopilnujcie. Do końca. Polipka. Dobra, do Krakowa przeniesie się stolicę. Dawaj wszystkie dywizje do obrony stolicy. Rzucaj co się da. Kontrataki na razie zawiodły. Warszawu, kawaleria, broń, kto broni tego? Manstein atakuje Kleberg, to jest kolejne ich starcie. Jeszcze zawczasów tej naszej wojny o niepodległość, tam nie walczyli tam pod Lwowem. To możemy nawet fajny kociołek zaraz zmontować i właśnie powstanie z ofensywy, która wyszła spod Wilna. Tutaj ciśnij dalej. Dobra, ostatkiem sił żeśmy Warszawę przypadkiem uratowali. Przypadkiem. To Wilno będzie waszym Stalingradem. Z samego miasta ich wypchnęliśmy, ale mają lotnisko, więc pewnie za pomocą tego lotniska otrzymują zaopatrzenie. Bitwa o Warszawę natomiast zakończona zwycięstwem i odepchaniem nieprzyjaciela. Litwa skapitulowała. Litwo, ojczyzno moja. Największość Litwinów oczywiście nic bardziej mylnego woliło skapitulować przed naszą syndykalistyczną Rzeczpospolitą niż przed maciakami. I znowu młyn o te Suwałki, proszę Państwa. Dywizje, rozumiesz, z całego Reichspachtu zjechały, żeby walczyć tutaj pod tymi Suwałkami. Jakieś gruzińskie legiony walczą. Tu w ogóle ci Gruzini też mają swój język. Na razie tutaj wszędzie ofensywa stanęła. A my mamy mało. W sumie to nawet moglibyśmy myśleć o jakiejś kontrofensywie, ale skupiamy się na razie na walce w Prusach, żeby tutaj ustabilizować linię frontu. A najlepiej klasycznie dopchać do linii Wisły. Dobra, i mamy kociołek. Przebicie pod Suwałkami. Tegom chciał. No i kolejne kociołki parują, doskonale. Żeby nie było, my też straciliśmy co najmniej 2 dywizje w kociołkach. Gdzieś tam, jak walczyliśmy na Kresach, to na zachodnim froncie nam pospadały. Jakaś Bukowina się ładuje, tutaj ten kocioł gruziński zdjęty, świetnie. Oho, mamy możliwość, że wyzwolimy Katowice i cały Górny Śląsk spod antygruby pakt. Co tam się dzieje w tej Battle Afriku? Gdzie jest gruby? Tu jest gruby. Gruby to się bawi jakiegoś Tarzana. My kiedyś to grali tą fabułkę, nawet śmieszna. No mieliśmy robić Polskę pancerną, a na razie to musimy, rozumiesz, składać karabinki na potęgę. Oj, składać karabinki na potęgę. Chyba Śląsk wyzwoliliśmy, bo dużo surowców padło. Żeby pokryć obecne zaopotrzebowanie na froncie. Oj, bardzo ważne przebicie. Skontruj tę dywizję.
Ty mu pomóż, wy lecicie tu, ty lecisz tędy, a ci na razie niech się biją. Wielka polska kontrofensywa. Żaden się nie spodziewał polskiej kontrofensywy wzdłuż linii, a właściwie ofensywy wzdłuż linii Odry, rozumiesz? Prawa, lewa strona Odry i my tutaj wyzwalamy nasze Śląsk pod teutońskiej okupacji. Ten kocioł wokół Warszawy zostawiliśmy, Prus na razie zostawiliśmy. Chociaż tu w Prusach też można by trochę poczarować. Mobilizacja, ekonomia, służba na żądanie, war, ekonomia, więcej populacji, czy my chcemy? Chyba musimy, kosztem trochę przemysłu musimy zwiększyć pobór, bo cały czas wcielamy, rozumiesz, tak ziemię wschodniej Rzeczpospolitej, ale potrzebujemy manpowera tu i teraz. Nie, nie, panie Maciaku! Panie Maciaku, by się podzielili 50-50! O rany. No jak nas Maciaki zaatakują, no to jest katastrofa, bo my właśnie prowadzimy ofensywę. Będziemy musieli się cofnąć totalnie. W sumie będzie każdy z każdym walczył. Jezu, jakie piękne granice w naszej Rzeczpospolitej na wschodzie. To będzie koniec marzeń o szybkim zakończeniu wojny. Będziemy musieli się cofnąć i to bardzo. Pięknie keski spadają. No powiem tak, ze Śląska rozbijamy się tutaj w kierunku już Brandenburgii. Tu żeśmy wyzwolili Poznanie i wchodzimy na terytorium Pomorza. Tutaj pod Włocławkiem. I ze strony Łodzi też prowadzimy ofensywę i zdejmiemy oblężenie z Warszawy. Natomiast tutaj do Królewca niestety nas zatrzymali i raczej nie dopuszujemy. O cholipka, ty, ale maciakowe lotnictwo zbombiło... Bydgoszcz? Bydgoszcz chyba. Po wojnie wystawimy im rachunek. Jeśli to się uda i my w ten sposób, przechodząc przez te czeskie Sudety, rozumiesz, przez Drezno, wejdziemy sobie od południa do Berlina, gdzie linia frontu jeszcze pod Królestwem się ciągnie, no powiem wam tak, będę z dziebka zdziwiony. Weź tutaj skontruj tę dywizję. A dobra, jedna dywizja nas zatrzyma na przedmieściach Berlina, ale ta dywizja wejdzie sobie od zachodu, rozumiesz, druga dywizja piechoty. A, też została, no i patrz, idealnie, austriacki kaiser interweniuje, kiedy Polacy są na tego, przedmieściach, ale oni nam nie wypowiedzą wojny. Oni nam wypowiedzą wojnę, o cholipka. Ajajajajaj. To niedobre nowinki. Na pewno nam wypowiedzą wojnę. Na pewno nam wypowiedzieli wojnę. Ale jeszcze Czesi i Węgrzy nam nie wypowiedzieli wojny, to jest plus, ale no dobra, to ratuje Kaisera. Oj, to ratuje... Kaisera, ale już Berlin musimy zdobyć za wszelką cenę. Proszę, Czesi, nie atakujcie nas, bo to my głównie będziemy z Austro-Węgrami walczyć. Nie! No musimy zdobyć Berlin i zmusić Kaisera do kapitulacji. Nie wiem, czy po Berlinie skapituluje, jak będzie trzymał jeszcze ten kor teutoński. Zanim Austria z papetami nas zaleje. No na razie Czechy i Węgrzy nie odpowiedzieli na wezwanie Austriaków. Jeszcze Lipski zajmiemy, to zawsze trochę warscora. A i w Berlinie pojawiają się dywizje. Oj, oj, niedobre nowinki. Próbuję jak najszybciej zatrzymać za wszelką cenę. Zdobyć Berlinu od południa, od zachodu, atakować! Na Berlinu! Cipku! Cholipka, no trwa bitwa o Berlin, a Czesi odpowiedzieli. Cała nasza flanka tutaj ofensywy ze Śląska teraz jest zagrożona. Bo te wszystkie Austro-Węgry nas ruszą. Oj, ruszą, bo oni z żadnym innym przeciwnikiem nie graniczą. No pewnie jeszcze przez te... Czekaj, oni weszli do Reichspaktu bezpośrednio? Nie, oni mają swój sojusz. No to na bank się rzucą na nas wszystkim. Musimy teraz albo nigdy skapitulować Kaisera. Tu i teraz. No kto by przypuszczał, że Czesi zdradzą w najczarniejszej godzinie? Odcinają właśnie całą naszą linię ofensywy. Węgrzy też już widzę, że zdradzili. Niedobre nowinki. Tak, mamy polskie dywizje. Która dywizja? 41. dywizja zdobyła Berlin. My sami jako Polacy syndykalistyczny sztandar zawiesiliśmy na ruinach Reichstagu. Doskonałe nowinki. Teraz, panie Kaiser, proszę skapitulować. Możemy zrobić granicę na Odrze i White Peace. Bo dalej walczyć to my nie możemy. Nie, halt. Nicht listen. Wojna is over. Berlin zdobyty, prawda? Prawda, że to koniec? Kolipka. Dobra, zdrada Czech nie zatrzyma naszej ofensywy i mamy jeszcze szansę zdobyć Szczecin. Właśnie zdaliśmy Królewiec. Węgrzy póki co odpukać, rozumiesz, stoją na pozycjach wyjściowych. Weszli do wojny, ale nie walczą jeszcze. Próbuję na szybko zmobilizować, uwaga, kolejne 20 dywizji. Nie wiem, z czego my to zatentegujemy. Weź zacznij produkować w sumie już tylko karabiny. To nie tak miała ta seria wyglądać. Czołgi my mieli robić. Dywizje pancerne.
Mieliśmy się przygotować, zaatakować. No jest jak jest, proszę państwa. Jest jak jest. Zaraz będzie, rozumiesz, gospodarka wojenna i totalna mobilizacja narodu polskiego. Od Włocławka przez Płock po Małą mamy kociołek. Moje drogie żbiczki eksperty. Także powoli udaje nam się stabilizować linię Wisły, to jest dobra wiadomość. No i kosztem, rozumiesz, naszej ofensywy, powiedzmy, pokryliśmy front południowy. Co prawda dalej jak maciaki nas zaatakują, to jest totalny krik, upadek, rozumiesz, kółeczko wokół Warszawy. Ale może syndykaliści na zachodzie, bo tam też trwa konflikt, zdobędą to Zagłębie Rury, kolonie i będzie koniec wojny. A więc stało się, moi drodzy widzowie, moje drogie żbiczki, o zgrozo walczymy ze wszystkimi naszymi 3 zaborcami na Kaiser Reduxie, rozumiesz, z Teutonami, Austriakami oraz z Maciakami i to jeszcze mając Rzeczpospolitą naszą, powiedzmy, w granicach tych przedrozbiorowych plus minus, także śmiesznie się to wygląda, śmiesznie się potoczyły nasze losy. Powiem wam tak, to jest upadek, ale my się nie poddamy. To jest natomiast idealny moment na znajomego Polsatu. Także dzisiaj wam podziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Tu jest tyle gęstej fabułki, tyle do Dalenkriegu, że po prostu rozbijemy to na 2 odcinki. Mam nadzieję, że póki co fabułka wam się podoba. Przypominam, żeby zajrzeć na linkacza z polskim sprzętem gamingowym od marki Fury. Ja natomiast dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, cześć!